Ok, synchronizacja kamer. Czekaj. Synchronizacja kamer. Jeszcze raz. Synchronizacja kamer. Lecimy. Dobrze, w dniu dzisiejszym rozbieramy laptopika. Laptopa Acer SF 316-51. Przed rozbiórką laptopa należy taką opaseczkę na rękę założyć. Uziemić się po prostu trzeba. Tak. Swoboda ruchu zachowana, chociaż troszkę brakuje mi ruchu, ale wystarczy. Dobrze. Tu się nagrywa. Tu się nagrywa. Dobra, jedziemy. Opaska założona, jak widać. Jesteśmy uziemieni. I zaczynamy. Pierwsza rzecz. Zakupiłem dwa takie laptopy. Jeden dla siebie, drugi dla żony. I miały one jedną taką wadę, którą z wierzchu zauważyłem. Czyli w tym miejscu była wybrzuszona do góry klawiatura. Była tak wybrzuszona, że prawie dotykały klawiszy tutaj ekranu. Ten palm rest między klawiszami Start AZ i same klawisze wystawały ponad resztę palm restu, tu pod nadgarstkami, tu nad gniazdami HDMI, między innymi HDMI. Było tak wybrzuszone, że było nawet wyżej jak to, pomimo że ten palm rest jest niżej fabrycznie. No i co? Rozebrałem laptopa po zakupie. Jak już zobaczyłem tą wadę, rozebrałem laptopa, a przy okazji zobaczyłem, że ta sama wada występuje w laptopie małżonki, który kupiłem 2 miesiące wcześniej, tak? Wcześniej się temu laptopowi żony się tak nie przyglądałem wcześniej. No i co? Rozebrałem go. Teraz jest złożony. Zaraz opowiem wszystko. Tylko jeszcze muszę pójść po śrubki. Tutaj jak widać brakuje 2 śrubek. I zaraz opowiem, dlaczego ich brakuje. A więc tak, a brakuje tych śrubek, tych 2 śrubek tutaj nie ma, gdyż za pierwszym razem jak rozbrałem laptop, żeby zobaczyć co się dzieje z tą klawiaturą, dlaczego, co tam pręży w tej klawiaturze, że ta klawiatura, co tam pręży w tej klawiaturze, że ta klawiatura tak odstaje, to rozebrałem najpierw ten laptop, żeby zobaczyć o co tam chodzi, tak, żeby nie zepsuć, nie zgniatać go i tak dalej. Się okazało, że w czasie sprawdzania, dlaczego klawiatura odstaje, wypadła bateria, gdyż bateria fabrycznie nie była przykręcona. Była tylko na takich kołkach pozycjonujących, zamocowana, ale nie była w ogóle przykręcona do reszty laptopa. Opierała się tylko na takiej gąbce, tak, która ją trochę trzyma. I już te 2 śrubki podczas składania za pierwszym razem laptopa użyłem do przykręcenia baterii, żeby ona nie była luźno jednak. Bo jak się laptopa przenosi, to różnie może być, tak? Serwis Acera po wymianie wielu maili przysłał mi 4 śrubki do przykręcenia baterii. 4 śrubki. Serwis Acera. A dlaczego przysłał 4 śrubki? Gdyż zachodzi prawdopodobieństwo, że skoro w laptopie żony też klawiatura odstawała, to prawdopodobnie też u niej będzie problem z tym, że bateria będzie nieprzykręcona, więc są 4 śrubki, mimo że do baterii wystarczą 2. Teraz musimy sobie odpowiednią końcóweczkę dobrać.
To będzie, to nie wiem, czy to się Torx nazywa? Chyba to się Torx nazywa. Taka gwiazdka. Nie wiem, czy widać? Taka gwiazdka. Chyba widać. Także trzeba mieć, to zwykły śrubokręt do rozkręcenia nie wystarczy, gdyż śruby są takie, jakby, to się chyba Torx nazywa, nie jestem pewien, później to sprawdzę. No więc tych 2 śrubek użyłem do przymocowania baterii, żeby ona tam ewentualnie się nie przemieszczała. A teraz rozbierzemy laptopa, gdyż serwis mi przysłał śrubki do baterii, które na obudowie nie wiem, czy będą pasować, no nie są odpowiednie do obudowy, bo do obudowy są ładniejsze. I tamte wykręcimy i przykręcimy już baterię prawidłowymi śrubkami, które serwis przysłał. Przystępujemy do rozbierania laptopa. Najpierw sprawdzamy, czy dobrą końcówkę wzięliśmy, bo chyba o 1 stopień za duża. Nie ma co. Tu mamy T6. T6 chyba będzie dobra. O, T6 jest dobra. Wtedy rozebrałem, zobaczyłem, o co chodzi w tej konstrukcji. Już wiem. Wiem też z wymiany informacji z innymi internautami, że więcej osób miało problemy z tą klawiaturą odstającą. Wymyśliłem sposób naprawy, tak? Gdyż rozebrałem laptopa, zobaczyłem jego konstrukcję i zaraz wszystko wytłumaczę. Jak naprawiać tą wadę odstającej klawiatury, żeby nie było konieczności odsyłania laptopa do serwisu. Bo jednak niektórzy mogą woleć odesłać do serwisu, ale niektórzy mają ważne dane na laptopie, nie chcą się pozbywać sprzętu, a naprawa za pierwszego laptopa mi zajęła około godziny, no bo musiałem rozebrać, konstrukcję poznać, o co tam chodzi. A drugiego laptopa już naprawiłem w 10 sekund. Także to chyba krótki czas. 10 sekund łącznie z wzięciem go do rąk. Już drugiego laptopa bez rozbierania naprawiłem. Oj, nie założyłem uziemienia na rękę, ale jeszcze nie był rozebrany laptop. Zakładamy uziemienie. Zawsze pamiętajcie o uziemieniu, tak? Podpiętym gdzieś dalej, też do miejsca, które jest uziemione. Rozkręcamy laptopa. W sumie to te Torxy może nietypowe, że trzeba mieć taki śrubokręt, ale powiem Wam, że nimi się fajniej operuje niż zwykłymi śrubokrętami krzyżakowymi czy tam gwiazdkowymi, jak się je określa. Rozkręcamy. Śrubki dobrze by było sobie zbierać w jakiś pojemniczek. Ja może przerzucę je tutaj. O. Tu je przerzucę, bo jak kot mi wskoczy, to przynajmniej będą w jednym miejscu. Wszystkie śrubki są takie same w obudowie, także nic nie pomylimy. Tak generalnie laptop, no mnie się podoba. Mnie się podoba. Poza tymi 2 wadami fabrycznymi, to mnie się ten laptop bardzo podoba. No, nie mogę wcelować. Przecież to jest ten sam. O, odkręcamy. Bez nerwów, spokojnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 śrubek jest do odkręcenia. Laptop jest wykonany praktycznie w całości. Jego obudowa z aluminium, czyli i spód jest aluminiowy, palem rest jest aluminiowy i pokrywa matrycy. I co teraz? Może ja na razie to sobie to uziemienie zdejmę. Będzie mi wygodniej
operować. A, założymy później. I teraz obracamy sobie laptopa. I tu taką kostką, niektórzy mówią, że to gitarowa, wkładamy ją i chyba wezmę drugi rodzaj kostki. Ta jest taka jakaś giętka. Ta, zaraz wezmę drugi rodzaj kostki. Albo tym sobie podważakiem wezmę. Spróbuję. Aby zacząć. Jak już się zacznie, to już pójdzie. Mało miejsca. Ciapeczko, proszę cię, kotku, nie przeszkadzaj. O. Tu jest mało miejsca. Tata się musi skupić. O! I jedziemy. Wtedy takie zaczepy, które tam są fabryczne, puszczają. Już tu jest uchylone. O. Pięknie tak dookoła sobie rozbieramy. Tu może w kostkę włożymy i po prostu przeciągamy tą kostkę. Wtedy te zaczepy otwierają się, tak? O. Obracamy laptopa. Dobrze sobie jakiś właśnie materiał podłożyć, tak jak ja zrobiłem, koszulkę podłożyłem. Tu jest otworzone, tu jest otworzone, tu jest otworzone, tu jest otworzone i tu już otworzone. I laptop jest otwarty. Jeszcze jest jeden zaczep. I to jest zaczep, który fabrycznie nie był w wielu egzemplarzach zaczepiony. Dlatego klawiatura odstawała. Zaraz wam pokażę. Tylko w którą stronę? A, bateria w tą, to w tą. Spróbujemy. Ten zaczep się znajduje w tym miejscu. O, już puścił. I proszę, tu jest taki trzpień kulkowy, który łączy palm rest. Może wezmę bliżej. Chwileczkę, to odłożę sobie. Trzpień kulkowy tutaj jest taki, który łączy palm rest z dolną obudową. Usztywnia konstrukcję. I ta kuleczka powinna się zatrzasnąć. Powinna się zatrzasnąć w tym gnieździe. Czekaj. Nagrywa się dalej? Nagrywa się. Ta kuleczka, co tu jest taka metalowa, na takim metalowy trzpień zakończony kuleczką. Powinna się zatrzasnąć. O, tu ładnie widać, w tym gnieździe. To jest gniazdo tej kuleczki. I ona fabrycznie, ktoś w fabryce po prostu nie ścisnął i ten zaczep nie był zaczepiony. I dlatego klawiatura bardzo odstawała. Jak się ją próbowało samą klawiaturę dognieść, to nic nie dawało, bo się uginał też spód. I wtedy trzeba, ja wam później pokażę, jak to się naprawi, ale jak już laptop będzie złożony. Jak naprawić ten laptop źle złożony w fabryce, samodzielnie w domu. Ale to już jak będzie laptop złożony. Także trzpień już widzieliście i ta kuleczka jest tutaj, przy baterii. I teraz zobaczcie. Na razie tą pokrywę odkładamy. Jest to cała aluminiowa, tak? Tylko tutaj są takie paski, co baterie trochę trzymają. Tu jest trochę takich plasticzków konstrukcyjnych, ale generalnie jest to sztywne, dosyć grube aluminium. Według mnie bardzo udana konstrukcja tej pokrywy. Mnie się to podoba. O, tak bym to udał. I teraz, żeby cokolwiek dotykać, zakładamy to uziemienie, tak? Pamiętajcie, że przed każdą operacją, czy wymiany, czekaj, przesuniemy trochę, żeby tutaj było lepiej widać. Przed operacją wymiany dysku, chociaż nie wiem,
No ja bym wolał jednak, tu jest podłączone w tym miejscu zasilanie i przed każdą operacją, gdzie coś robimy, czy pastę wymieniamy, czy coś, trzeba najpierw przed jakąkolwiek czynnością, przed dotknięciem wnętrza laptopa, trzeba tutaj odpiąć tą baterię. I najlepiej ją odkręcić, wyjąć w ogóle poza laptop. I wtedy możemy sobie, nie wiem, pastę zmieniać na procesorze i tak dalej. Tu jest dysk M22280. To jest model Microna PCIe 3.0. Natomiast możemy tu włożyć dysk do PCIe 4.0. Znaczy PCIe 3.0 jest fabrycznie zamontowane, ale gniazdo jest PCIe 4.0, czyli możemy szybszy dysk jeszcze założyć. Co tu mamy jeszcze wymienionego? Mamy wymienioną kartę sieciową Wi-Fi. No ale to jest Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, także na razie to jest przyszłościowo. A nie, dobrze, to jest dobrze przykręcone, bo tu obudowa to przykręca. RAM jest lutowany w tym miejscu, więc jest niewymienny, nie ma możliwości rozszerzenia pamięci RAM. No to co, zabieramy. Tu są te śrubki z obudowy, które tu dałem, bo ich fabrycznie nie było żadnych śrubek. Odkręcamy i zamieniamy. Jesteśmy uziemieni, można jeszcze się trochę aluminium gdzieś dotknąć na obudowie. Raz. To są z obudowy, więc mogą iść tu. I 2. I podczas przykręcania nie używamy zbyt dużo siły. Czapa, idź stąd! No i patrz, wszystkie mi śrubki sobie tam wsypałem. Łobuzie, kocie. Tu kotek przeszkadza. Kitty. Ciapeczko, proszę cię, idź stąd, idź stąd. Idź stąd, idź stąd! Ciapa, nie przeszkadzaj. Prosi cię, tatuś. Tatuś. To jest moja córeczka. Kotek, córeczka. Wyjmujemy śrubki, które przysłał nam serwis Acera. No zaraz jeszcze opowiemy o wnętrzu trochę. Tu 4 śrubki, a my potrzebujemy 2. Raz, 2. A resztę śrubek chowamy dla drugiego laptopa, którego nie wiem, może dzisiaj jeszcze go sprawdzę, czy tam są te śrubki. I co? Przykręcamy fabryczne śrubki, ale to już krzyżakowym. Bo te typowe do tego. Teraz sprawdzimy, czy ta końcówka będzie dobra. Ta będzie dobra. Wymieniam sobie końcówkę. Wymieniamy. Końcówka wymieniona. Bo bateria była właśnie w ten sposób zamontowana. Zaraz wam pokażę. Była na takich kołeczkach pozycjonujących. Natomiast tu, gdzie powinny być śrubki, na innych filmach na YouTubie są śrubki, to były po prostu, nie było tych śrubek. I bateria w momencie przechylenia laptopa otwartego wypadała nam bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie AC. Poprawcie kontrolę jakości podczas montażu. Dysku na razie nie wymieniamy. Na razie nie ma takiej potrzeby. Jak widać, to jest procesor 11300H i 5 nowej generacji. Tu jest sekcja zasilania w tym miejscu. Tu jest pod tym chłodzeniem, w tym miejscu jest procesor. I jak widać, 2 heatpipy idą. 2 heatpipy idą do wąskiego, ale dosyć dużego radiatora, przez który powietrze jest przedmuchiwane przez 2 wentylatory. I to jest pełnonapięciowy procesor. 35 W. Dobra, przykręcamy i
przykręcamy i zamykamy naszego laptopa. O, i bateria jest przykręcona, bo normalnie to ona by wypadła. Tu jest troszeczkę przyklejona, ale nie trzyma mocno. Lekko. Tak przykręcamy z wyczuciem. Żeby nie uszkodzić tych gniazd, w których są zatopione gwinty. Bo gwinty są bodajże mosiężne, ale są w jakichś takich gniazdach. Ten mosiąc jest zatopiony w gniazdach. Bierzemy, przykręcamy fabryczną śrubką. O, z wyczuciem. Nie za mocno, nie za lekko. W sam raz. Także 2 wentylatory, 2 heatpipy. No i z kultury pracy ja jestem zadowolony tego laptopa. Nie duża płyta główna, tu jest RAM, tu jest karta Wi-Fi, tak jak mówiłem. I jeden dysk, także nie ma możliwości rozszerzenia drugim dyskiem, jest tylko możliwość wymiany tego dysku na większy. 22,80 wymiary. No to co? Dzisiejszą naprawę my mamy zrobioną, tylko tu coś jeszcze prężyło przy tych... Tu coś. Ale to w drugim laptopie prężyło jeszcze, klawiaturę jej naprawiłem, ale jeszcze jej prężyło przy funkcyjnym. Być może to zasilanie tutaj. Dobra, ja już tu tego nie będę ruszał, bo u mnie klawiatura jest już naprawiona. Tutaj. Wszystko, zamykamy laptopa, bierzemy obudowę. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Laptop jest bardzo fajny w czyszczeniu, tak? Gdyż tu jest pokrywa, tu są otwory, perforacja jest, która jest nad wentylatorami. Tutaj są anteny Wi-Fi. Wi-Fi i Bluetooth pewnie jednocześnie. Czytnik linii papilarnych. Tutaj jest podłączany. O, tutaj mamy co? Gniazdo jack USB 3.2 czy 3.1 i diody sygnalizujące. A tu jest gniazdo Kensington Lock. A z tej strony mamy zasilanie USB-C z Thunderboltem, HDMI chyba 2.0 i drugie gniazdo USB 3.2. Dobra, zamykamy. I zawsze pamiętać po złożeniu, żeby, ja wam to potem pokażę, żeby to weszło tutaj, w sensie, żeby się zatrzasnęło. I co, skręcamy, tak? Ja bym przykładać zaczął od przodu, bo tu są takie aluminiowe osłony, siateczkowe osłony, które muszą wejść ładnie tutaj sobie w te osłony radiatorów. Zamykamy laptopa. Żeby to ładnie tutaj sobie weszło. I chyba ładnie trafiło. Zatrzaskujemy. Na obrzeżach mamy zatrzaśnięte, ale właśnie fabryka nie zrobiła jeszcze jednego przymontażu.
nie zatrzasnęła właśnie tego trzpienia. Ale przed jego zatrzaśnięciem to my jeszcze sobie tak nie będziemy go zatrzaskiwać, tylko pokażę wam, jak to zatrzasnąć prawidłowo. To chowamy tu. Bierzemy te T6. Torx, to jest chyba Torx. No i co, teraz muszę te śrubki jakoś wysypać. Mi to wpadały, wszystkie śrubki. O. Dobrze. To krzyżakowy odkładamy. Kurczę, tam jakaś śrubka wpadła pod spód. Od innych rzeczy zupełnie śrubka. Ale ona mi tam wpadła i muszę ją wyjąć. O. Teraz już mi ładnie wejdzie. To niech sobie będzie w środku. To niech sobie będzie w środku. I skręcamy. Już zatrzaśnięte są. Dookoła są zatrzaśnięte. Tylko tu trzeba pamiętać o tym, bo tego fabryka też nie pamiętała. Tu jest ten zaczep. Ale go zatrzaśniemy. Pokażę wam, jak właśnie naprawiać tego laptopa, jak fabrycznie klawiatura odstaje. Ciężko wchodzi, ale tu jest takie zabezpieczenie przed odkręcaniem na tej śrubie. Dobrze. Czasami tak jest, że ciężko wchodzi. Trzeba tak uważać, żeby gwint źle nie wszedł, ale o, tutaj weszło ładnie. Z wyczuciem, ale nie za mocno. Tak, żeby po prostu się zakręciło, ale żeby po prostu nie przekręcić. W sensie nie, żeby tam nie powstało jakieś niepotrzebne naprężenia, tak? Czyli dokręcamy do końca i troszeczkę jeszcze tak delikatnie. Po jakimś czasie to można, jak się laptop nagrzewa, spróbować jeszcze, czy nie powstał jakiś luz. Dokręcamy. Doszło do końca i troszeczkę jeszcze tak delikatnie. Żeby nie powstały naprężenia, bo o ile gwint jest metalowy, to gwint jest metalowy w środku, ale jest on obsadzony tak jakby zalany w plastiku. I to z czasem może po prostu nie być za ładnie. Przykręcamy po kolei śrubki. Trzęsą mi się ręce, ale to nie od alkoholu. To po prostu wiele lat ciężko pracowałem fizycznie. I może dlatego się trzęsą, nie wiem. Alkoholikiem nie jestem. Już pewnie przy innych filmach zwróciliście uwagę na to. Ale zapewniam was, że ja nie piję alkoholu. Piwo mam, ale zeróweczki. I jedziemy dookoła. Chociaż jeśli się tak tłumaczę, to możecie pomyśleć, że o, alkoholik tłumaczy się. Ale to nieprawda. Ja wiem najlepiej i moi znajomi wiedzą najlepiej. O, jeszcze nie było zatrzaśnięte. Ja sobie za jakiś czas jeszcze wezmę ten śrubokręt i po prostu sprawdzę, czy coś się nie poluzowało.
O, czasami się magnetyczna końcówka przydaje, a czasami przeszkadza. Panie, nie mogę wcelować. Ojejku, nie mogę wcelować. O. Tak generalnie to tego laptopa uważam za całkiem fajną, udaną konstrukcję. Jest to taki Ultrabook z 16-calowym ekranem, czyli jest cały aluminiowy, sztywny. Cienki, także do jakiegoś torby, do plecaka spokojnie się zmieści, ale jednocześnie ten ekran ma dosyć spory. No i jakość ekranu jest ponadprzeciętna, a nawet bym powiedział w tym przedziale cenowym to chyba jedyny laptop z tak dużym ekranem w takiej cenie. Na promocji można go kupić za 3300, 3200. Raz była taka promocja na euro. Nazywała się ta promocja Error Price. Błąd cenowy. I było 2999. Mamy tu jeszcze dwie śrubki. Na razie wkręcimy jedną. Wytłumaczę dlaczego. Wszystkie śrubki takie same, także bez obaw. Sprawdzę wszystkie, czy każdą tak troszkę dokręcimy. Szczególnie tutaj, żeby było dosyć dobrze przykręcone, bo tu jednocześnie jest trzymany zawias, także tu można minimalnie mocniej. O. A reszta to po prostu tylko kwestia, żeby się nie odkręciły. I co teraz robimy? Tu nie ma śrubki. Teraz robimy to, co powinna zrobić każda osoba, jeśli nie chce odsyłać do serwisu, ale to tylko każdy robi na własną odpowiedzialność, tak? Żeby nie było, że ja namawiałem, że nie odsyłajcie do serwisu. Podnosimy laptop. Jeśli mieliście problem, i teraz ta klawiatura jest tu wybrzuszona. Ja zobaczę. Jest klawiatura wybrzuszona tak jak po zakupie było. Nie będę wam w kamerze pokazywał, bo to ciężko jest to ująć. I teraz trzeba między klawiszem Z, ten trzpień, ta kuleczka z tym gniazdem znajduje się między klawiszem Z a Start. I teraz tak, trzymamy z tej strony i z tej strony i ściskamy. O, słyszeliście? Zatrzasnęło się. I teraz klawiatura jest już prosta. Także to jest jedyna rzecz, jeśli wam klawiatura odstaje, którą musicie zrobić, żeby naprawić laptopa. Być może już nowe zakupy już będą dobre, bo ja wpisałem maila do Acera, także oni powinni już te komputery, co są w Polsce, już je poprawić, tak? Bo to tylko taka kwestia, że ktoś po prostu w fabryce nie zatrzasnął tego trzpienia w tym gnieździe. I teraz skręcamy laptopa do końca. Dobra. To już ten laptop odkładamy. Przyniosę od razu laptopa żony, zrobimy. Gdzie to postawić? Tu może. Przyniosę laptopa żony. Ten idzie tu na bok. Zobaczymy, czy u żony jest przykręcona bateria. To jest taki mój setup. Tu jeszcze jest telefon zamontowany. I ja sobie na takim biureczku z Ikei pracuję. Pod spodem jest klawiatura przyczepiona.
bo ja klawiaturę kładę na kolanach, jak siedzę na kanapie, wtedy jest wygodniej. Dobra, można to tutaj zostawić. Nic się nie stanie. Idę po drugiego laptopa. O, odpiąć muszę uziemienie, tak? Tu jest taki sam laptop, tak? Bo tu stoi ten mój, a tu jest żony laptop. Identyczny. Który był kupiony 2 miesiące wcześniej. I też miał problem z odstającą klawiaturą, także obawiam się, że klawiatura też może nie być przykręcona. To są jakieś notatki. A to nie są jakieś ważne rzeczy. A tu też właśnie ta klawiatura odstawała. Ale jeszcze jest malutki problem, że jeszcze odstaje ta klawiatura tu, gdzie jest klawisz funkcyjny. Trochę coś tu pręży. Tam jest taki przewód, który idzie od baterii. Spróbujemy to poprawić. Jak się nie da, to nie. To nie będziemy się upierać. To już nie jest taka cała klawiatura wybrzuszona, tylko tam jeden klawisz. No ale dosyć sporo. I widać też palm rest jest lekko wypukły. Także co? Bierzemy i rozkręcimy. Zobaczymy, czy bateria przy okazji była fabrycznie przykręcona, czy też, tak jak w moim modelu, egzemplarzu, też bateria, dobra końcówka, czy też bateria była nieprzykręcona. Bo tego laptopa małżonki jeszcze nie rozkręcamy. Już pracuje on od lipca, czyli ile? Raz, dwa, prawie 3 miesiące. Odkręcamy. U małżonki właśnie już tą klawiaturę wybrzuszoną naprawiłem właśnie poprzez tylko zatrzaśnięcie z zewnątrz, bez rozkręcania go. Także ten laptop nie był rozkręcany. Zaraz zobaczymy, czy fabrycznie bateria była przykręcona, czy nie. Jakby co, napiszemy do Acera, że w drugim egzemplarzu też bateria nie była przykręcona. Rozmawiam z takim miłym panem. Pozdrawiam pana. Nie będziemy tu nawet imienia podawać, bo to RODO, to nie ma co. Ale pana z serwisu pozdrawiam. Ile mógł, tyle mi pomógł, tak? Po prostu przysłali mi śrubki. Ten element jest plastikowy, no ale to jest zrozumiałe, tu są anteny w tym akurat miejscu. Odkręcamy. O, już coś tam prężyło. Już coś. Bo tu coś prężyło na klawiaturę. I teraz jak puściły śrubki, to coś już było słychać w środku. Takie pyknięcie. Zobaczymy, czy nam się uda przy tym klawiszu funkcyjnym poprawić klawiaturę, żeby tak nie odstawało. Bo u mnie ona w tym miejscu po naprawie nie odstawała, a u małżonki troszeczkę odstaje. Ten klawisz. Żona to w ogóle przez tyle miesięcy to nie zwróciła uwagi, że jej klawiaturę na krzywo. A ja od razu pod palcami wyczułem, coś jest nie tak. A lepiej to zrobić, gdyż takie naprężenia różne mogą powodować, że z czasem, już na pewno to pewnie po upływie gwarancji, coś może zacząć pękać. Zmęczenie materiału i te sprawy, jak jest naprężenie, tak? A co nam? Ta śrubka nie chce wyjść? Już jest wykręcona na pewno. Dobra, to ją potem zabezpieczymy. Przecież mam magnes. Magnetyczna końcówka jest. A co one? Z innego materiału są niż te? Te są na magnes, a te nie chcą wyjść.
No wychodź. Get up. O, to i tam wyjdzie. Coś tam naciska na nią. Dobra. Bierzemy kosteczkę naszą. Gdzie ją schowałem już? Po co ją schowałem? Bierzemy naszą kosteczkę. A, bo nie myślałem, że będę jeszcze robił drugiego laptopa, ale jak już tu wszystko jest rozłożone, to zrobimy. Lepiej, żeby się sierść kota, bo jakieś włosy do środka nie dostawała. Wkładamy, podważamy i przejeżdżamy. O, tym razem się nie udało. Ale jest rozkręcone. O, już. I jedziemy dookoła. Dookoła. Puszczają zaczepy. W sensie puszczają, no. Otwierają się. Nic nie psujemy, tylko to jest fabrycznie tak zrobione. Śruby trzymają i zaczepy. O. I już laptop jest prawie otworzony, bo jeszcze trzyma ten szpień. Pamiętajcie zawsze. Żeby już nie rwać siłą. O, już się szpień otworzył. No i co mamy tutaj? Bateria lata luzem. I do czego może dojść? Proszę zobaczyć. Jak leży bateria. Ona w ogóle nie jest na swoim miejscu. Powinna być tu na takim kołku pozycjonującym. A w ogóle bateria jest wypadnięta. No, ace. No, to nieładnie. Tu tu spójrzcie jeszcze na tej kamerze, bo się przesunęło. Widzicie? Bateria sobie leży luzem. A tu w dalszym miejscu to już nie powinna się przesuwać, bo tu już mogą inne rzeczy prężyć. I prawdopodobnie dlatego tu nam w ogóle tutaj bateria nie było. Widzicie, tu jest ten kołek pozycjonujący. Zaraz, bo ja muszę jeszcze założyć uziemienie, bo jak tu czegoś dotknę, to lepiej być uziemionym. Czyli tak jak widzieliście, bateria sobie tak leżała. O. A dlaczego? Bo coś tu ją trzyma. A bateria musi wskoczyć tu w te pozycjonujące te. Teraz zobaczymy, czy tu gdzieś się bateria nie uszkodziła. Może spowodować ich uszkodzenie, a w konsekwencji nawet oj, ale tu wygięte jest. No tak, bo jak no tak, bo jak to było tak, krzywo, tu nie było włożone, to tu prężyło i to prężyło też na tą obudowę na spód. Śladów tutaj nie ma, ale no nieładnie. Acer, nieładnie. Cały ten uchwyt się skrzywił fabrycznie. Teraz ja się boję, że czy ta bateria nie jest w środku, bo to jest pakiet. W pakiecie są w środku ogniwa, żeby tu nie było jakichś naprężeń. No dobra, nakładamy tu, gdzie powinno być i przykręcimy, tak? Tu się to jest całe, bo to jak to pracowało w fabryce źle złożyli, zaraz wam pokażę. To tutaj ten element, którym powinna być bateria przykręcona, widzicie jak jest przekrzywiony do góry? Tu jest tak do góry odciągnięty, do góry. To się aż wykrzywiło. Ten plastik, o ten plastik w tym miejscu wykrzywił się do góry, bo jak ona leżała tak, to ten kołek, który powinien być w tym pierwszym otworze,
to naciskał tu i krzywił całą tą konstrukcję. Krzywił. Dobra. No nie wiem, Acerze. To już mi się nie podoba, bo jeśli to było w moim laptopie, nie była przykręcona ta bateria i tu w drugim żony też się okazuje, że... Bo tak się domyślałem, że skoro w moim nie przykręcono i klawiatura była krzywa, to i w tym będzie nie przykręcona. No i nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się. Czyli tak naprawdę wszystkie, bo już rozkręcanie laptopa osobom, które się na tym nie znają, nie polecam tego. Także proponowałbym Acerze, musisz zrobić akcję serwisową. Bo samo u mnie nie była przykręcona bateria, czyli tak sobie leżała. Na tych kołkach pozycjonujących była, ale u mojej żony, tak jak było widać na nagraniu, to ta bateria w ogóle nie była na swoim miejscu. O tak była. O tak była. Aż się dlatego tutaj w tym miejscu od tego kołka pozycjonującego baterię wykrzywił ten plastik, który powinien trzymać baterię. A bateria wtedy już jest krzywo, już bateria nie siedzi w swoim miejscu. Tak, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Jak bateria nie siedzi w swoim miejscu, to ona na przykład o jakieś ostre elementy może haczyć. Tu może gdzieś haczyć o ostre elementy. Tu może haczyć o ostre elementy. Może dojść do uszkodzenia ogniw. A wtedy może dojść do tu już trochę kurzu jest. Na razie nie będziemy odkurzać. Na razie. Już po 3 miesiącach jest trochę kurzu, także już warto byłoby. Najgorsze takie włoski dłuższe. O i tu właśnie, zobaczcie, wychodzi. Mamy kota, także sierść kota wychodzi. Z czasem to się wszystko rozkręci, odkręci się te wentylatory, podniesie się je. Może nawet bez odpinania zasilania, zależy czy jest długie to zasilanie. Bo być może wystarczy to zasilanie tasiemkę odkleić i zasilanie gdzieś na bok odłożyć. I tu trzeba będzie porządnie odkurzyć, no i same wentylatory też. No, to wnętrze omawialiśmy już przy poprzednim egzemplarzu, także tyle. No to jestem bardzo zaniepokojony, bo mam nadzieję, nie wiem, tylko właśnie czy Acer nie powinien mi przysłać nowej baterii. Nie wiem, czy Acer nie powinien, bo tu jest ewidentnie ten element, który trzyma. To jest aż wygięte, aż wygięte. I teraz pytanie. Tak, to jest element łączny. To jest... Teraz widzę to. Kamera tego nie ujmie. Ale ten element, który to trzyma, to ucho, tak jakby. To ucho. Zaraz. Tu jest druga kamera. To i tak kamera tak tego nie pokaże. To ucho jest przytwierdzone do całej obudowy. Czyli jak ono jest wygięte mocno, aż tak, że jest normalnie wygięte na stałe. Ja nawet nie będę próbował tego z powrotem odginąć, bo może też dojść do jakiegoś rozszczelnienia. Tu jest ogniwo.
Tu są ogniwa takie, jedno ogniwo, potem tu jest drugie ogniwo i ta bateria jest lekko taka elastyczna dzięki temu, bo tu jest jedno ogniwo, tu jest drugie ogniwo, tu jest trzecie i tu jest czwarte ogniwo. Jak widać. I tu jest takie naprężenie, że aż to się wygięło, czyli i to jest stale już odkształcone. Czyli tam w środku tu się znajduje ogniwo. Jeśli to jest odkształcone, to może coś tam prężyć wewnątrz na samo ogniwo. A to już jest rzecz niebezpieczna. Ja na razie to przykręcę. Wrzucam film na YouTube'a z ostrzeżeniem dla ludzi. Wysyłam do Acera, zobaczymy. Według mnie powinni to poprzez to, że tu jest aż tak, ja teraz to dokręcę, to trochę dociśnie. Więc ta bateria się znowu naprostuje. Ale być może to jest tylko ramka. Więc być może tak, to jest chyba tylko ramka. Więc jak ja to przykręcę, to ta ramka pójdzie w dół, a ogniwo... Także prawdopodobnie to chyba nie będzie uszkodzone. Ale niech Acer się wypowie na ten temat. Niech Acer się wypowie na ten temat. Skręcamy. Także 2 laptopy kupione na przestrzeni. Jeden kupiony był w lipcu, a drugi był kupiony we wrześniu. Także 2 miesiące później był kupiony. Ale być może jedna partia, tak? Dobra. Śrubki, które przysłał mi Acer, są tutaj. U mnie bateria nie była przykręcona, ale była na tych kołkach. A tu u żony w ogóle było wyjęta, przekoszona, czyli w ogóle nie była w dozwolonym miejscu dla niej przeznaczonym. Tu już na pewno też prężyło. Poczekaj, ja zobaczę, czy tu nie została uszkodzona ta bateria. Bo ja się teraz autentycznie boję o bezpieczeństwo swojej małżonki. Czy tu nie ma? Nie jest. O. Chociaż nie wiem, bo może... O, ale tu są ślady, że coś prężyło. Tu są ewidentnie ślady, że ta bateria nie była w swoim miejscu, tylko gdzieś była przesunięta i coś tu prężyło na nią. Coś tu prężyło. A każde ogniwo laptop jest udany, ale teraz to się zdenerwowałem. A tu ewidentnie była przekoszona. Tu jest ten uchwyt skrzywiony. Ja nie wiem. Ja nie jestem inżynierem. Niech się nam Acer wypowie. Cześć Gosia. Cześć. Twój laptop też był schrzaniony. I to poważnie. Bo u ciebie bateria była przekoszona. Uchwyt do tej baterii jest cały, nie? Ale jest aż od tego źle zmontowania, bo ona była przekoszona nie w swoim miejscu. Tu prężył kołek na taki plastik. Już jak otwierałem go, to było takie, jak odkręcałem śrubki, usłyszałem takie trzaśnięcie. Już wiedziałem, że coś jest nie tak. I po rozebraniu go się okazało, że bateria nawet nie była na tych pozycjonujących kołkach. Nie to, że nie była przykręcona, bo nie była przykręcona, ale jeszcze dodatkowo nawet nie była w tych kołkach pozycjonujących założona. No i teraz nagrywam film. Bo to już jest po prostu ktoś w fabryce powinien... No to szkoda słów w ogóle.
Aż taki uchwyt masz wykrzywiony, ale ja go teraz przykręcę, nie? Ale ja to wysyłam do Acera i według mnie Acer powinien przysłać nową baterię. Fabrycznie nową baterię z prostym uchwytem. Bo ja nie wiem, czy tam coś nie pręży. I czy coś tu było nie tak przygniecione. I też dlatego ta klawiatura ci jeszcze tu odstawała. Przy tym klawiszu funkcyjnym. Bo jak ona nie była w swoim miejscu, to jeszcze tu prężyło dodatkowo. I dlatego funkcyjny odstawał. Nie no, przy moim się nie zdenerwowałem, ale przy tym się zdenerwowałem, bo no przekoszona to już w ogóle. I tak właśnie, ja tak w tym mailu, co pisałem do Acera, tak właśnie mówiłem. Przecież bateria niby jest na kołkach pozycjonujących, ale może się przesunąć. A w twoim egzemplarzu właśnie była taka przesunięta. W ogóle nie była na miejscu, była przekrzywiona. Tu nie była na tym kołku poziomującym, tylko ten kołek prężył na ten plastik. I ten plastik jest aż wygięty już tak stale. Po prostu on się już nie chce cofnąć. Ja go teraz przykręcę. Co się cofnie pod wpływem nacisku śruby. No po prostu nie mają kontroli jakości, jakiejkolwiek kontroli, czy ktoś prawidłowo to zmontował. A jednak, wiesz, płyta główna, dysk to tam, wiesz, pal licho, zepsuje się, nic się nie stanie. Dobra, to mamy skręcone, to mamy skręcone. Jeszcze sprawdzimy. Przepraszam. Skręcamy. No i ułożony właśnie ten... A dlaczego się domyśliłem, że tu trzeba też tą baterię sprawdzić? Bo ułożony tak samo klawiatura odstawała i po złożeniu tej klawiatury dalej coś prężyło. I pewnie teraz już nie będzie prężyć. Już ten klawisz nie będzie wypukły. Funkcyjny. Składamy. Kiedyś to się rozbierze i odkurzy ładnie. Dzisiaj to już nie będziemy. O. Proponuję tak od przodu, bo tu są właśnie te anteny, żeby te weszło jedno w drugie prawidłowo. I co? Zamykamy laptopa, proszę Państwa. Czyli jedziemy dookoła. Zatrzaski się zatrzaskują. Czekaj, coś tu pręży. A, tu w ogóle tej śrubki nie wyjąłem. Ona nie chciała wyjść. Czekaj, to nie jest. Czekaj, coś tu pręży jeszcze. Czekaj.
Wszystko jest włożone. Bateria jest na miejscu. Przewody baterii nie odstają. Nie, to mi się wydaje złudzenie jakieś. Tu płyta nie jest krzywo? Kurde, bo teraz to wszystkiego się można spodziewać. Na takim laptopie. Jak to w fabryce. Nie, tu nic nie pręży, bo to jest wszystko ruchome. W miarę elastyczne. Jestem podpięty pod uziemienie, także. Teraz bateria się już nie przesunie. No, jak ona była krzywo, to ona tu napierała, ogniwo napierało na takie ostre elementy obudowy. Także faktycznie jest to poważne niedopatrzenie. No nic, składamy. Składamy, panie Zbyszku. O! Wszystko dookoła złapały zatrzepy. I co teraz? Zmieniamy sobie końcówkę na tego T6, to chyba Torx, jak mi się wydaje. A może to nie Torx? Później sprawdzę, co to jest. No ja jestem zdenerwowany. Ja w ogóle miałem tego nie zamieszczać nawet na internetach i tak dalej, bo to... Ale naprawdę tu kontroli jakości to... Pan kontroler to chyba... Może kontroler robił dobrze, tylko ktoś po kontrolerze popsuł celowo. Jakiś sabotażysta. A dokręcimy później, zatrzaśniemy. Ten zatrzask, pamiętajcie, zatrzasnąć ten zatrzask na końcu. Po skręceniu już obudowy. Bo fabryka nie pamiętała, a wy musicie o tym pamiętać, drodzy widzowie.
Te dwie śrubki, tu pamiętajcie, tu jest zawias. Także te dwie śrubki, żeby na pewno były dobrze skręcone. Nie przesadzić, ale też nie za słabo. Pozostałe mogą być trochę lżej. Aczkolwiek po prostu warto co jakiś czas sprawdzać. Czekaj, gdzie jeszcze jedna śrubka jest? Jeszcze przejadę dookoła. I teraz założę się, że jak już tą baterię włożyłem na swoje miejsce, to już przy klawiszu funkcyjnym będzie wszystko ok. Czyli jak Wam nawet jeden klawisz odstaje krzywo, już jest znak, coś jest źle, nie tak w środku. Może coś bateria prężyć, może dojść do poważnej awarii. A baterie, jak wiadomo, czekaj, bo tu boję się, że za mocno tu dałem. Jeszcze. O. No nic, wrzucam zaraz te filmy na YouTube'a. A, no i właśnie, ja już bym zapomniał. Po skręceniu obudowy otwieramy laptopa w ten sposób i między Z a start i z drugiej strony słychać było? No. Teraz zobaczymy jeszcze, już zdejmę tą opaskę uziemiającą. Teraz zobaczę jeszcze klawiaturę. I pięknie. Klawisz funkcyjny już jest równo z innymi klawiszami. Naprawiłem Ci laptopa. Ale uważam, że baterię Acer powinien na nową wymienić. Przysłać nową. Kotek pomagał. Nie teraz. Zatrzymuj. Jeszcze jedna sprawa do tych laptopów. W moim egzemplarzu tego akurat nie było tej przypadłości, ale w laptopie żony trzykrotnie zgasł ekran i odpalał się tak jakby segmentami. Czyli góra, potem środek, potem jeszcze na dole się odpalało. Czyli też coś jest nie tak z sekcją wyświetlającą obraz. Jeśli mieliście takie przypadłości, to zgłoście się do mnie. Bo to by trzeba było sprawdzić, czy to występuje też w większej ilości egzemplarzy. Dziękuję.